Witam w swoim warsztacie. Jak wiecie, robię dwa rodzaje noży. Jedne noże to są noże na zamówienie, gdzie klient pisze do mnie, że chciałby taki nóż z takiego i z takiego laminatu. I taki nóż zamawiam u Konrada Barona. Ale robię też drugi rodzaj noża, który będziemy robić dzisiaj, gdzie Konrad mówi, dzwoni do mnie i mówi: Panie Janie, mam fajny laminat dla Pana, zróbmy coś fajnego. Ja taki laminat dostaję od Konrada, mam go właśnie w rękach. Jeden z nich kompletnie nie wiem, co jest w tym laminacie, co jest w tej kanapce. Wiem tylko, jaka jest stal na rdzeniu, a wszystko jest dla mnie niespodzianką. Laminat jest już zahartowany, także ten etap jakby ktoś inny się tym zajął. Ja zaraz przystępuję do pracy. Zaczniemy od narysowania kształtu noża. Będziemy go wycinać i dalej kłaść szlifę. Chodź trochę bliżej. Laminat, oprócz tego, że sam jest, ma jakieś wzory, które jeszcze nie wiem, jak do końca wyglądają, to Konrad jeszcze na samym końcu jakby urozmaica te wzory, dając takie ząbki. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale to są po prostu uderzenia młotkiem na samym końcu kucia, żeby po prostu urozmaicić ten wzór w tym miejscu. Ja mniej więcej sobie narysowałem tutaj, gdzie te ząbki są. Dobra, i teraz postaramy się narysować nóż w takim miejscu, żeby jakby ten najciekawszy wzór, który jest tutaj, żebyśmy po prostu trafili z nim mniej więcej w tym miejscu, żeby tutaj jakby spoczywał taki ciężar, punkt ciężkości po prostu rzeczy, które no w tym miejscu po prostu będzie działo się jakby najwięcej, nie? Wzór noża mam już narysowany, ale jakby to jest tylko taki kierunkowskaz, jakby końcowy wzór będzie pewnie troszeczkę inny. Nie mam przygotowanego planu, jakby to wszystko wychodzi w trakcie. Ja się ubieram i idziemy wycinać. Kształt mamy już mniej więcej wycięty. To oczywiście tutaj nie mam linii prostej. Ten nóż oczywiście jeszcze nie będzie kroił tak, jakbyśmy tego chcieli od niego. Wezmę go teraz na stary pas 40. Zajmę się tutaj wszystkimi krawędziami, żeby nie było żadnych zadziorów. Wyprowadzę już profil krawędzi, żeby ten nóż spoko się potem sprawował w kuchni i zaczniemy sobie szukać rdzenia. To będzie łatwe zadanie, bo jakby pracuję z laminatami Konrada na co dzień i wiem, że wszystko tam będzie prosto i to po prostu szybko nam pójdzie. Wydaje mi się, że znalazłem rdzeń. Podejdź tutaj troszeczkę bliżej. Jeszcze nie wiem, co jest na bokach, ale
patrząc po ilości warstw miedzi, widzę, że no będzie grubo. Jeżeli teraz wszystko zrobiłem dobrze, to na samym środku powinien nam być piękny pasek rdzenia. No bo wiadomo, że miedź, którą mamy na boku, ślicznie wygląda, ale do pracy w kuchni jakby się nie nadaje. Dlatego wrzucę teraz na chwilę do kwasu, żeby po prostu sprawdzić, czy mamy rdzeń tam, gdzie być powinien. A co jest w drugim naczyniu? Soda oczyszczona, żeby zneutralizować kwas. Dobra, tutaj z bliska trzeba spojrzeć. Mam nadzieję, że to widać w obiektywie. Na krawędzi idealnie mamy równiutki rdzeń do samego końca i z drugiej strony dokładnie to samo. To jest jakby super ważny etap, no bo wiadomo, jeżeli ta warstwa, okładka miedzi wychodziłaby mi na krawędź tnącą, no to w tym miejscu nóż nie kroiłby super wyszukaną węglówką, którą ściągamy ze Stanów Zjednoczonych, tylko kroiłby miedzią, czyli wszędzie kroiłby super, a w tym jednym punkcie, gdzie miedź wychodziłaby mi na krawędź, kroiłby do dupy, ale jak widzicie, że tutaj wszystko jest w porządku, tak jak mówiłem, łatwo. Dobra, teraz możemy założyć na szlifierkę taśmową świeży pas. Położymy sobie szlif pasem P40 i będziemy wiedzieć, jak wygląda wzór, bo wrzucimy sobie do kwasu na tak zwane próbne trawienie. Tampon? Wiesz albo nie, ale to jest jedno z najważniejszych urządzeń w moim warsztacie. No tutaj się podzieje dzisiaj. Ładny będzie. Szlif już mamy położony. P40, czyli taki bardzo zgrubny. No, większość materiału już zdjęliśmy. Teraz będzie takie dojeżdżanie coraz mniejszymi gradacjami do finalnego kształtu, do naszej geometrii, jaką chcemy uzyskać. A teraz wrzuciłem nóż do kwasu. Zobaczymy sobie, jak się układają te warstwy. Będziemy mieli taki podgląd, jak ten nóż będzie wyglądał. Chodź trochę bliżej. No, wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. I tak jak sprawdzaliśmy wcześniej, czy mamy rdzeń na samym środku, to tak jak tu widzicie, jest pięknie rdzeń na środku. Tutaj trochę miedź się zbliża, ale to na P80, P120 ładnie nam się odsunie. Tego rdzenia będzie jeszcze troszeczkę więcej niż teraz i ten wzór troszeczkę się nam jeszcze zmieni. Dobra, jeżeli chodzi o krawędź tnącą, teraz jest czas, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, jeżeli są. Tutaj widzę, że mamy delikatną dziurkę, ale to mi zaraz zejdzie przy kładzeniu właściwej krawędzi. Teraz będzie jakby przerwa w maszynach elektrycznych. Położę sobie jakby krawędź tnącą i to już będzie nasza właściwa krawędź. Ja potem będę wizualnie mógł sobie sprawdzać, jak blisko jestem tej krawędzi, tak żeby po prostu za krawędzią było jak najcieniej.
I robię teraz jakby dokładnie to samo dokładnie tak samo, w ten sam sposób jak już przy ostrzeniu noża. To znaczy wykonuję kilkanaście ruchów z jednej strony, przerzucę sobie nóż na drugą stronę, zrobię to samo z tej strony. Dobra, i teraz tego już nie widać. Palcami sprawdzam sobie, czy mam drut, czy uderzyłem już w tą krawędź. Tutaj już jest w porządku. Dobra, przerzucę sobie tylko ten drut na drugą stronę, żeby sprawdzić, czy jesteśmy już w tym miejscu. Rzecz się dzieje bardzo szybko, bo pracujemy na węglówce, a kamień to jest Shapton P220, więc on bardzo szybko zżera tą węglówkę. I drut mamy już na całej długości noża, oprócz tutaj dupki. I mamy już drut na całej długości noża, także już na całej długości krawędzi tnącej uderzyliśmy po prostu w krawędź. Wzięliśmy sobie kartkę i ołówek, bo czuję, że będą pytania o to, co właśnie się wydarzyło. Załóżmy, że to jest nasz płaskownik, jeszcze już po wycięciu, tak? I gdzieś na środku jest nasz rdzeń. Tak, i tutaj są kolejne warstwy z miedzią. To, co zrobiłem na samym początku, na pasie już zużytym starym P40, to znalazłem sobie ten rdzeń, tak? Znalazłem sobie ten rdzeń. To jest ten pierwszy moment, jak pierwszy raz włożyliśmy do kwasu i widzieliśmy, że po prostu wychodzi czarny na całej długości noża, to znaczy na całej długości trafiliśmy w środek. Ja przed chwilą byłem przy szlifierce i położyłem szlifę papierem P40 i jak widzicie, ta krawędź tutaj jeszcze jest stosunkowo gruba, szczególnie tutaj, to dobrze widać, bo tego jest po prostu bardzo dużo materiału jeszcze. I te szlify papierem P40 powiedzmy, że wyglądają mniej więcej tak. Tak, z jednej strony może być troszeczkę mniej materiału, z drugiej troszeczkę więcej. A chcemy dojść do takiej sytuacji, gdzie ten punkt będzie możliwie cienki na całej długości noża. Więc wziąłem już ręcznie na kamieniach wodnych, naostrzyłem ten nóż. Zrobiłem tutaj szlif, położyłem taki mini szlif na kamieniu, w tą stronę. Może to przerysuję, już mamy taką sytuację. Taką mieliśmy sytuację, tu jest nasz rdzeń. Naostrzyłem ten nóż w ten sposób. I teraz ta krawędź i ta krawędź to jest to miejsce tutaj, która nie jest wytrawiona, jest biała, tak? Po prostu widzimy stal, widzimy, że ta krawędź hop, hop i się załamuje. I teraz wezmę sobie papier o mniejszej gradacji i położę kolejny szlif i kolejny szlif, już na przykład P120, tak żeby zbliżyć się jak najbardziej tutaj do mojej krawędzi, żeby tutaj było możliwie cienko. I wtedy nasz nóż będzie dobrze kroił, a po naostrzeniu ta krawędź, ta mikrokrawędź od ostrzenia będzie możliwie mała. Teraz będę szlifował i po prostu patrzył, jak ta mała krawędź po prostu mi się zmniejsza. Jeżeli zniknie, to znaczy, że uderzyliśmy w ten punkt, tak? I tu po prostu ta mini krawędź po prostu cała nam zniknęła, bo przeszlifowaliśmy, jesteśmy już za daleko.
Jestem już po pasie 120. Jak widzicie, już tej krawędzi prawie nie widać. Zostało jej jeszcze. Stal pod paznokciem mi się jeszcze nie poddaje, czyli jest jeszcze stosunkowo grubo, ale możemy sobie już sprawdzić, jak ten nóż będzie kroił, czy tam się nic nie przyczepia. Dobra, i wydaje mi się, że jest... O, tu jest jakoś gorzej. Dobra, tutaj jeszcze musimy sobie poprawić. Zobaczmy bliżej czubka. Przy środku też. Jak widać, tu jeszcze jest sporo do poprawy. Popracowałem dosłownie jeszcze 10 minut i zobaczmy, czy teraz jest jakoś lepiej. To już wygląda całkiem obiecująco. Dobra. Możemy zacząć kłaść satynę maszynową, potem zajmiemy się krawędziami i powoli będziemy się brać za rękojeść. Dobra, szlif już mamy położony. Już te wymiary nam się nie zmienią prawie w ogóle, bo już będziemy pracować tylko 180 i wyżej. Nakładam sobie taką farbę, żeby po prostu, jak teraz będę szlifował niższymi gradacjami, żeby po prostu widzieć, gdzie zostały mi jeszcze rysy po poprzednim pasie. No i dobra, niech to sobie wyschnie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale krawędź nam się bardzo delikatnie ugina. A w knife makingu cienko znaczy grubo. Na samym ostrzu dzieje się bardzo dużo, więc na rękojeść użyjemy sobie czarnego dębu, żeby też nie był zbyt flashy, żeby nie kradł show za dużo. Z nożami jest tak, przy projektowaniu noża, że ja się zawsze boję, że będzie taki bardzo wschodni styl, czyli będzie za dużo się działo na rękojeści, za dużo się działo na samym nożu, na samym ostrzu. Więc teraz do tego prostego, klasycznego czarnego dębu damy sobie, myślę, że 3, nie więcej miedzianych przykładek, pomiędzy oczywiście G10, żeby je rozdzielić, i myślę, że to będzie taki zdrowy kompromis, żeby jednak coś było, a żeby nie odwracało uwagi od tego, co się będzie działo na nożu, bo oczywiście główną gwiazdą tego noża będzie wzór na okładkach. Tak robimy.